tym odcinku odwiedzimy Czarnogórę. Zaczniemy od Herceg-Nowi, gdzie spędziliśmy noc, aby następnie skierować się ku malowniczej Zatoce Kotorskiej i zwiedzić historyczny Kotor. Dalej zerkniemy na słynny Sveti Stefan oraz odwiedzimy urokliwy punkt widokowy na zakole Rijeki, Pawlowa Strana. Stolicę, czyli Podgoricę, zwiedzimy dość szybko, bo bardziej będzie zależało nam na wodospadzie Niagara, gdzie będziemy chcieli skoczyć ze słynnego klifu. A z zbliżającą się nocą obierzemy kierunek na Albanię. Piękny poranek w Czarnogórze. I zaraz będziemy jechać, zwiedzać dalej. To jest Kanli Kula, czyli krwawa wieża, bo Kanli to znaczy krwawy po turecku. No i to taki jeden z zabytków tutaj. Ale musimy się chyba szybko zawijać, bo stoimy na parkingu płatnym bez zapłacenia. A nie chcemy raczej mandatu. O, tam widać kawałek. To jest klasztor Sabina, w którym znajduje się część prawej dłoni Jana Chrzciciela. Dobra, bo stoimy w takim miejscu. Czy ja tu wykręcę? Część prawej dłoni Jana Chrzciciela. Ciekawe skąd wiedzą. Może go zabili. Dzień dobry, jesteśmy w Kotorze i będziemy wchodzić tam na szczyt, to co widać tam wysoko. Jesteśmy w Starym Mieście w Kotorze. Troszkę może przypominać Dubrownik, taki mniejszy, ponieważ Dubrownik znany wcześniej jako Raguza. Tak samo Czarnogóra było pod wpływami weneckimi. I tutaj są takie bardzo duże mury wokół całego miasta i zostały zbudowane między IX a XIV wiekiem i mają łączną długość 4,5 km, czyli dla osób używających dziwnych jednostek jest to 2,8 mili. I będziemy szli właśnie tam na szczyt, czyli 1300 stopni mamy do pokonania, także robimy tak i jesteśmy na szczycie. Tutaj mamy katedrę Tryfona. O, taka ładna. Mamy tutaj kościół Sveti Luka i mamy tutaj kościół również Sveti Nikola. I ten Sveti Nikola ma taką kolekcję srebrnych tablic wotywnych, które żeglarze ofiarowali w ramach podzięki za ochronę Matki Boskiej podczas ich podróży. I tam właśnie znajduje się ta kolekcja w środku. Ładnie. Witamy na szczycie twierdzy Świętego Jana, znanej również jako San Giovanni. I tutaj zaczęta budowa w teorii w IX wieku i budowana w etapach przez wiele stuleci, ale są takie domysły, że prawdopodobnie mogło tutaj już być w czasach prehistorycznych jakieś takie obwarowania. Także taki piękny widok na Zatokę Kotorską i teraz idziemy dalej. Jesteśmy przy Sveti Stefan, które kiedyś było taką malutką wioseczką rybacką, ale potem przekształcili to w luksusowy resort dla bogatych ludzi i w latach 60. i 70. sami celebryci tam przyjeżdżali, a teraz jest takie ładne miejsce, w którym również na pewno za bardzo wiele pieniędzy można się przespać. Taka wyspa, którą widać tutaj, taka duża, Sveti Nikola, bo tam był taki kościół, Sveti Nikola, klasztor, ale ten klasztor już jest niedziałający, są tylko takie ruiny jego pozostałości. No i tam generalnie ładnie jest. I można tam popłynąć. GoPro nie oddaje skali w sumie. Tak wygląda droga na punkt widokowy. Że jak ktoś będzie jechał z naprzeciwka, to... To jest mega problem. Dlatego nikt nie jedzie z naprzeciwka. O, cholipka. No, jest epicko. Widzimy się, kochani, na punkcie widokowym. A to jeszcze kawałek.
kozacko jest. Na plus, bardzo. Jest super. Totalnie. Zakończyło. A tam jakaś łódeczka. I patrzcie, skurczybyk płynie w wyznaczonej trasie w środku tego zielska. Jak screen na Windowsie. Czekaj, wyświetlacz. Nie. Jak to się nazywa? No ja nie wiem, czy ja tego... W wyznaczonej trasie sobie płynie. Proszę Państwa, widać już na pewno wojna milicja, eskortują 2 samochody na sygnale. Super sprawa. O! Sobie zobaczymy. No a my w międzyczasie Podgorica. widoczki. Siema chłopaki, cześć dziewczyny. Reportaż, uliczny reportaż z samochodu, bo mieliśmy pierwszy na wycieczce przypał z policją. Mianowicie zrobiłem nagrywkę ambasady Ameryki, bo wisiała sobie tęczowa flaga i stwierdziłem, o ciekawie. Okazuje się, że nie wolno. I nagle wielki raban i kurwa policjanty ledwo są w stanie zrozumieć, że nagranie zostało usunięte, ale no. I dlatego nie ma nagrania z ambasadą w ogóle. Jak się pani czuje w tej sytuacji? To źle, naprawdę. A była taka piękna, nie wiem, można zobaczyć. O nie! Tam jest! Ale chyba nas nie zobaczyli. Tak, i tu generalnie jest taki pałac Petrewicz, gdzie mieszkali ludzie z rodu Petrewicz, którzy rządzili Czarnogórą przez 200 lat. I na przykład, taka ciekawostka, tam był kongres berliński, to się był w Berlinie w 1878 i tam ustalili granicę Czarnogóry. Czyli był w Berlinie w tym pałacu? Nie, w sensie, tak, inaczej, no nieważne. Kościół Zmartwychwstania Chrystusa. Tak się, To w nim zmartwychwstał Chrystus? ale epicko wygląda. No, pajuwa. I dopiero w 2013 został konsekrowany. Także całkiem nowy. 20 lat go budowali. O wow. Wygląda na starszy. Proszę Państwa, most. Milenijny. W sumie fajny. Taki podwieszany. Też taki jeden z symbolów Podgoricy. To jest wieża zegarowa, która pochodzi z czasów osmańskich jeszcze. I na początku ją obracali ręcznie. Co godzinę więźniowie musieli wskazówkę tą godzinową obrócić. Jesteśmy przy wodospadzie Niagara Tadam! i schodzimy na dół. Yeah. Hejo, ogólnie mamy piękne warunki jedzenia obiadu po 48 godzinach, chyba nie jedzenia normalnych rzeczy, znaczy normalnych, wiadomo. Tutaj mamy piękne. Tu jeszcze są robione. Tam Dave i patrzcie na to. No, epicko. Jak smakują? Sprawa wyborna. Tak? Jak już tak siedzimy tutaj, No. chciałem powiedzieć, że Czarnogóra to jest takie dosyć świeże państwo generalnie, bo odzyskało niepodległość, czy uzyskało niepodległość dopiero w 2006 roku, także od Serbii. I Czarnogóra również jest bardzo atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o amerykańskich przestępców, ze względu na to, że nie ma tutaj ekstradycji. Więc zastanawiała mnie trochę ta ambasada, której nie mogliśmy nagrywać. Hello! To jest widok w dół, drodzy Państwo. Jak zwykle nie ma skali. To jestem ja, Seksiak. Będzie jakiś hyping? Będzie jakiś hyping? Dawaj!
Let's go! Epicko! Ale zimno! Epicko! Jakieś ostatnie słowa? Mamo, tato, kocham was! Oh damn! Głęboko Crazy! poleciała. No. Nice! Ogólnie było epicko, tak totalnie, ale jak popatrzyłam w dół, zaczęło mi tak serce walić. Wydaje mi się, że wszyscy mieli tak samo. No! No w sensie ja miałam tak, że jakby sam moment skoczenia był jeszcze okej, ale w momencie, kiedy byłam tak w połowie drogi spadania, to już było straszne. Tak, to są takie było 3 straszne. sekundy. się Człowiek nogi ma czas się prostują. zastanowić. Dokładnie. A ty jak, Agatka? Ale to Epicko? o to chodzi. Epicko, jak wszystko! Mua! Słyszymy włoski panienki. Słyszymy głoski panienki. Cześć, zrobię wam soundtrack, czekaj. Ale Fajnie jest, polecam wycieczki z moim bratem. Polecam go. Jest kokalny koks. Totalny koks. To drapieżnik, który chce nami zawładnąć. Leci. Doleciał! I leci dalej! Dzień dobry. Podsumowanie dzionka robimy. Dobry wieczór. Jesteśmy na granicy. Z nami jest Montenegro. Agata i Wiktoria. Tak. I jesteśmy na granicy zwariowania. Nie no, jesteśmy teraz na ziemi niczyjej, za nami jest Czarnogóra, przed nami jest Albania, czekamy, nic się nie ruszyliśmy od jakichś 10-15 minut. A dlaczego, drodzy państwo? Bo autobus jest i stoi na złej kurwa linii. Tam jest do autobusów. Ścieku. No. Ale generalnie było dzisiaj fajnie. Było epicko. No. Tak? Wchodziliśmy kurde na górkę. No przecież. Na górkę z Zamczyskiem. To był kurna workaucik. No, Fajna sprawa. schodów podobno. W Mm. pełnym pełnym słońcu. W pełnym słońcu w środku lata.